To jest bezludna wyspa i nie ma tutaj nikogo poza nami. Naszym zadaniem jest spędzić tutaj 50 godzin w totalnej samotności. Znajdujemy się ponad 7000 km od domu, a najbliżsi ludzie i ląd są ponad godzinę stąd. Trafiliśmy na tę wyspę, bo razem z wami wbiliśmy 1 000 000 subów w niecałe 12 miesięcy i jest to naprawdę szalony wynik. Ja do tej pory nie wierzę, że tutaj jesteśmy i że to wszystko dzieje się naprawdę. Dlatego jak wbijemy 2 miliony subów, to zrobię coś jeszcze bardziej szalonego niż ta wyspa. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to będzie, to koniecznie oglądajcie ten film do końca, bo powiem wam to w dalszej części filmu. A teraz proponuję, żebyśmy zwiedzili wyspę, bo nie mam pojęcia, co tutaj na nas czeka. Ale zanim, przez 50 godzin obowiązuje nas tylko jedna zasada. Kiedy ktoś powie, że chce opuścić wyspę, natychmiast komunikujemy się z cywilizacją i tym samym przegrywamy całe wyzwanie. A uwierzcie mi, że powodów do tego będzie tutaj wiele, bo wedle tubylców, którzy nas tu przywieźli i nie wrócą do nas przed upływem 50 godzin, to przy brzegu czają się gigantyczne rekiny, a w dżungli możemy spodziewać się węży i ogromnych pająków. Szczerze? Nie jest tu fajnie. Ja chcę do domu. Mamy już przygotowaną w miarę bazę, zostawiliśmy gdzieś rzeczy, Najważniejsza rzecz, to musimy ustalić, gdzie jest toaleta. Będziemy pierwszymi osobami, które w ogóle spędzą tutaj noc, bo tu nikt nie śpi No nie. nigdy. Serio? Tak. Ale będzie mocno. Ej, chciałbym tylko zaznaczyć, że jak nas czeka tu noc, to wczoraj spaliśmy w resorcie i była taka wichura. No i miałem rację, bo pierwszą noc na wyspie zapamiętam do końca życia. Bo właśnie wtedy pojawiła się moja pierwsza myśl o tym, czy nie opuścić tej wyspy przed czasem. Ale to zobaczycie w dalszej części filmu. A teraz... Musimy podzielić się na 2 grupy. Jedna grupa idzie eksplorować wyspę, czyli idzie w dżunglę z nadzieją, że nie trafimy na żadne tygrysy. A druga grupa musi przygotować nam nocleg, przygotować miejsce pod ognisko i rozbić namiot. Tak. Ty zostajesz tutaj. Ja idę zwiedzać. Dobra, to my idziemy, siema. Pa. Mamy godzinę, kochani, 12:17. I my wyruszyliśmy eksplorować wyspę, a Rudy, Justek i Vera zaczęli zbierać rzeczy potrzebne, aby zrobić ognisko. Znaleźliśmy rozbity statek. Co jest gra? O kurde. Opie, normalnie. Ej, a co jeśli to jest zakopany skarb? O jest, ej. Mi się wydaje, że to jest ta wyspa, do której dopłynął Jack Sparrow w Piratach z Karaibów i tutaj jest zakopany ten skarb. Ej, tych kokosów jest sporo całkiem nawet. Powinno być git. Tam to wiemy mniej więcej co jest. Dawajcie, idziemy w dżunglę. Zobaczymy wreszcie, co nas tam czeka. O kurna, no dobra. Ale na tą palmę to się nie wpierdzielisz. Próbuję. Ja się trochę boję tej dżungli, stary. Ja w to nie idę, nie ma szans. Ale na górę? No? A ściągniesz mnie? Nie. Dobra. O, pierwszy pająk. Serio? Ale taki mały, taki mały. Ej, Julga nie idzie. A jak ty chcesz to robić? Zaraz się robi. Pierwszy pająk i wymienił. W takim pajączku to ciekawe co będzie, jak zobaczymy te większe pająki, które tu podobno gdzieś są. Ale buty jakby się założył, było lepiej chyba, czy nie? Ej, ale generalnie tutaj jest tak gęsto i jest taki labirynt, że można się zgubić, nie? Niby wyspa wydaje się mała, ale naprawdę idzie się zgubić. Dobre miejsce podchowanego by było, nie? No? Ale właśnie to jest fajne, zrobione idealnie pod spinanie, takie są te, nie? Wypukłe te. To na bank jest dziura pająka. Bo ogarnęliśmy ognisko, dla mnie to już wszystko. Ja proponuję, żebyśmy stąd poszli, może chodźmy stąd. Przepraszam, a namioty? Gdzie będziemy spać? Gdzie są namioty, że huśtacie się na huśtawkach już? Szałas, namioty, gdzie to wszystko jest? Ekipa Justka nie przygotowała nam miejsca do spania, dlatego czekała nas noc pod gołym niebem. Tylko problem był taki, że w nocy miała być ogromna burza, ale w tamtym momencie nic sobie z tego nie robiliśmy i poszliśmy popływać. Dzień dobry! Taka bezludna wyspa, to ja lubię taką! Bardzo fajnie dziewczyny, super, super, fajnie! W wodzie Ostry próbował nagrać piękne widoki rafy koralowej. W sensie dziewczyn. Ale nie mogę się doczekać tego nurkowania z maską. Tam podobno takie rzeczy się dzieją, że wszędzie są ryby, wszędzie widać jakieś ośmiornice, widać rekiny. Naprawdę to będzie coś pięknego. A to nurkowanie zobaczycie w dalszej części filmu. Chyba tak, chyba tam jest lot. Ty widzu, już teraz zostaw łapkę w górę, bo w tym momencie czeka na ciebie następny film z wyspy na kanale. Jak wbijemy 100 000 łapek w górę pod tym filmem, to od razu odblokuje się następny film z wyspy. Wyślij ten film do wszystkich swoich znajomych, a od razu obejrzysz następną produkcję, którą dla was przygotowałem. A będzie mega mocna, więc warto. Po wyjściu z wody Justek rozwiesił hamak i wziął się za namioty, bo czekała nas bardzo ciężka noc. Ale dostaliśmy, koniec świata! Co zresztą zobaczycie później. Cyk, cyk, cyk. Trzeba złożyć drugi też. Przecież już go złożyłem prawie. Kurwa, to nie jest takie proste jednak. Jak już złożyliśmy pierwszy namiot, to z drugim będzie dużo łatwiej. Essa, no i można.
Namiot zbudowany. To ja zrobiłam. Chciałbym zwrócić uwagę, że my tyle się bawiliśmy, pływaliśmy, że jest prawie 17. A tutaj o 18 się robi ciemno. Czy jeszcze 45 godzin do końca? Mamy delikatny prowęd malutki przygotowany, ale jest tego więcej, nie martwcie się. A z tego będziemy z zupek chińskich robić pomidorową. Ale to dopiero wieczorem przy ognisku i wieczorem powiem też wam najważniejszą informację w historii tego kanału. Dlatego czekajcie, bo jest to naprawdę coś potężnego. Ja zamawiam z Werą ten namiot. My z Julką śpimy tutaj. Ostry i Kuba mogą spać w tym dużym, co jest nierozłożony. A jakże? Niech sobie zbuduje coś od rudy, nie? Szałas jakąś taką. Widziałeś tych na YouTubie, co budują takie Tak. rzeczy, nie? Śmiało możesz szukać sobie wszystkiego, co tu jest, tylko nie łam gałęzi, nie ścinaj drzew, zostawiamy naturę taką, jaka jest. Ruszaj do dżungli, chłopie, i wróć z czymś, o ile przeżyjesz. Okej. Podczas tego, gdy my wszyscy wspólnie składaliśmy namiot, to Rudy przyniósł sobie wszystkie rzeczy potrzebne, aby zbudować szałas. Bardzo mi się to podoba. Fajnie to wyszło, fajnie, nie jest źle. Halo, halo! Stop! Baczność, kurwa, co jest? O, i stoi. Ogółem mamy problem, bo dopiero zbudowaliśmy 3 namioty, Rudy w trakcie składania szałasu przyniósł sobie rzeczy. To jest 18:33, więc mamy jakieś pewnie 10-15 minut, aż będzie totalnie ciemno i nie będzie widać nic, więc musimy wszystkie rzeczy załadować do namiotów, żeby jak w nocy będzie ta burza, to żeby uratować sprzęt, którym nagrywamy. Gdy zaczęło się ściemniać, to wszyscy posprzątaliśmy. Rudy dalej walczył ze swoim szałasem, a Tutaj jest godzina 19 i jest tak ciemno, jak widzicie teraz, że w tle totalnie nic nie widać. Na szczęście my mamy lampy, które ratują nam życie, ale jakby ich nie było, to nie wiem, co by było. Dobra, musimy zrobić tu ogień. Tylko jak to zrobić? Chłopie, tu rozpalam ognisko. Ty już tego dobrze czytałeś w sumie. Ja byłem harcerzem, stary. Szyszek nie jadłem, ale to coś potrafi, nie? Ja, Justek, no jestem z ciebie dumny. Nie, no i teraz trzeba patrzeć jak Janosik. skakanie przez ognisko to nie była nasza jedyna atrakcja, bo trochę sobie pośpiewaliśmy. Na początek, chryzantemy złociste, w litrówce poczyste. Nikt nie patrzy na mnie tak, jak ty. Znacie teksta, kurwa. Już teraz wiem, że dni są tylko po to. Po co? By do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno tylko wiem. Jak coś, to nie była moja najważniejsza informacja w historii kanału, bo ta najważniejsza informacja, czyli specjal na 2 miliony subów, to jest to. W sumie to nie, jeszcze musicie chwilę poczekać, bo obiecałem jedną niespodziankę naszym uczestnikom. No i kochani, mam dla was obiecaną niespodziankę. I mam dla was... O Jezu, jedzenie, wreszcie! O, proszę! Jest! Mamy po tylu godzinach wreszcie możemy zjeść. Kuba, nie krępuj się, ty też możesz się poczęstować. O Jezu, jakie to jest teraz dobre. Wiem, że ten arbuzik nam nie wystarczy, więc to co musimy zrobić to zupki chińskie. Co ty robisz tutaj? Normalnie robimy miksa, stary, wszystkich zupek. I nareszcie przyszedł czas na najważniejszą informację w historii tego kanału. Możecie się zastanawiać, dlaczego na 1 milion subów wymyśliłem sobie akurat Bezludną Wyspę. Jest to materiał, który najbardziej zapadł mi w pamięć, gdy pierwszy raz dogłębnie przeanalizowałem kanał Jimmy'ego, który jest szerzej znany jako MrBeast. Jest to człowiek, który z pomocą pieniędzy odmienia życie innych ludzi. Zauważyłem, że nawet na polskim YouTubie da się zarobić ogromne pieniądze i w przeciwieństwie do innych twórców nie chce kupować drogich samochodów, zegarków czy markowych ubrań. I żeby nie było, nie widzę w tym nic złego, niech każdy wydaje swoje pieniądze na co chce, ale ja, tak samo jak Jimmy, chcę pomagać innym ludziom. Wszystkie pieniądze z YouTube będę reinwestował w filmy, które będą mogły odmienić życie wam, czyli moim widzom. Dlatego jak wbijemy 2 miliony subów na tym kanale, zorganizuję kolejny specjal. Zorganizuję film na 100 osób o 100 tysięcy złotych. Dobrze słyszycie? Do wygrania będzie 100 tysięcy złotych dla was. Wystarczy tylko kliknąć suba na dole, co zajmuje dosłownie 2 sekundy. A widzów do tego filmu będę wybierał z osób, które subskrybują kanał i obserwują mnie na Instagramie. Jest czajnik, Ty śpisz tutaj? No, Jak to? normalnie tak o. Ja mam stare poduszkę samolotu i ja sobie tak kimam. Ty, to jest chyba najlepsza opcja. To jest dobra opcja. Byłem tak długo, to wszystko trwało, że jest 1:22. I dopiero idziemy spać, ciekawe, o której wstaniemy. Tu mamy 2 namioty, tu śpi Wera, tu śpi Julka. O kurwa, ale wielkie kraby! Popiel, jak to jest wygodne. Wiesz co robią kraby w nocy? Chrupią. Jak się po nich chodzi. A wiecie, co my robiliśmy w nocy? Na pewno nie spaliśmy, bo była ulewa. To wszystko przecieka w chuj. To mamy zajebisty namiot. Burza nastąpiła, 3:00 w nocy. A macie ubezpieczony sprzęt? Patrzcie jak tu się leje, no ja p***olę. To żeśmy se pospali na pewno, tyle wam powiem. Ja coś śpieję, mówię, co to te nietoperze tak sikają?
Chyba najlepsza była akcja z szajnikiem, stary. Była mega mocna, jak chcecie zobaczyć to, co ja robiłem podczas tej burzy, to koniecznie wpadajcie na kanał do Julki, na najnowszego vloga, bo tam będzie mega dużo kontentu, którego tutaj nie zobaczycie. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału Justka, bo u niego też pojawią się zajebiste filmy z wyspy. Duduś 1. Duduś 3. Chciałam powiedzieć, iż dzisiaj jak była ta burza, to pierwsze co pamiętasz, co ci powiedziałam? Nie. Że ja stąd spierdam. No, że chcesz I sobie jak do mnie, no generalnie fajnie, tylko jak, nie? I wtedy sobie przemyślałam, że w sumie to już poczeka. I ja mówię, Trzyma się w tym całym filmie jest to, że my nawet możemy zrezygnować. I to nie jest prawdą, ale oni na całe szczęście o tym nie wiedzieli. Trzymałem tą tajemnicę do samego końca, żeby użyć jej tylko i wyłącznie w przypadku, gdyby ktoś naprawdę potrzebował opuścić wyspę, co zresztą zobaczycie później. bym z miejsca zrezygnowała. Kurwa, ta wichura, ten, nikt! Ja nie mam nic już do powiedzenia. Stary wstaje. Nie, tylko się przewrócił na drugi bok. On tak śmiesznie wystaje za ten namiot. Co nie? Zostanę. Nie będzie co rady chyba poza mnie na tej wyspie. Rano zjedliśmy śniadanie i poszliśmy się na szybko przemyć. Trzeba się myć, słuchajcie, na bezludnej wyspie. Tak. Mamy trochę wody jeszcze. Najgorsze jest to, że to ostatni baniak wody, nie wiem co będziemy robić później. Serio ostatni? No. Chcę nogi jeszcze mówię. Później wszyscy poszliśmy na szybką drzemkę. W końcu trzeba było odespać najcięższą noc w moim życiu, nie? Ty na tym filmie to skończysz, czy... Jeszcze się nie, bo jeszcze tutaj będzie podwiązane, wszystko będzie sika lafą. A jak Rudy to będziesz spał i to przeżyjesz, to git będzie. 24 godziny za nami. Tak? 6 minut temu. No tak, rzeczywiście. 6 minut temu minęły 24. Na cały następny dzień przygotowałem naszym uczestnikom masę wyzwań, w których będą mieli do wygrania dziesiątki tysięcy złotych. Czas na koszykówkę, ale ta piłka nam się nie przyda, bo gramy w kokoszykówkę, czyli każdy z was wybiera sobie kokos i ten, kto pierwszy trafi, ten wygrywa 1000 zł. No i pierwszy rzut, moi drodzy. Co ty ćwiczysz? Co ty ćwiczysz? Prawie. Zapomniałem wspomnieć, że dla utrudnienia faceci rzucają z drugiej linii. On też nie dorzuci, stary. On ma takiego małego kokoska, stary. No nie. Ajajaj. Byłem blisko, nie? Nie, w ogóle nie byłem blisko. Ja nie mogę! Trafia! Co jest grane, ty? Po pierwszej konkurencji Vera dostała równowartość 1000 złotych w dolarach, a w puli zostało jeszcze kilkanaście tysięcy złotych. Jeżeli chcesz się przekonać, kto zgarnie najwięcej pieniędzy, to koniecznie oglądaj do końca. Zresztą czeka nas jeszcze druga noc w namiotach, która też będzie mega zabawna, więc warto oglądać. Podzieliłem zawodników na dwie drużyny i niestety Justek nie bierze w tej konkurencji udziału, a chodzi o konkurencję wyjętą rodem ze Squid Game, czyli siłowanie na linę. Dacie radę, mi się wydaje, że dacie radę. Góra, ty jesteś silniejsza od Ostrego, a ty jesteś silniejszy od Julki. Drużyna, która przesiłuje dwie osoby, wygrywa. Czas, start! Dawaj! 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 Lecisz! Dawaj, dawaj! Ale tutaj jest piach chrypiony, o Jezu! Jest zawzięta. Oj woda, oj woda! Była! No, Ale jadą! Ale w kopalni są! Ale są w kopalni! Czajnik, kto twoim zdaniem wygra? na razie wygląda na to, że Rudy, ale Ostry wygląda jakby miał wszystko pod kontrolą. Ostry jest mocny, ale Rudy też jest mocny. No dawaj, dawaj! Kto wymięknie pierwszy? Oj, Ostry jest blisko przegrania! Rudy na ziemi! Patrz tą linię, co jest? Gratuluję drużynie wygranej zwycięstwa. Po $200 na głowę. Dzisiaj ogółem zabijamy. W następnej konkurencji każdy z uczestników oddał swój głos na tego, kto ich zdaniem powinien zgarnąć teraz pieniądze. Ta osoba, która dostanie najwięcej głosów, wygrywa równy tysiaczek. Rudy. Naprawdę? Justek. Jest! Kuba. To by się spodziewał. Ostry. Tak jest! Rudy, Ostry, Justek i Kuba mają po jednym głosie. Ostatnia kartka. Kuba! Co kurwa? Kuba, 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 la 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 la. Totalnie się nie spodziewałem w ogóle, serio. Kuba wygrał $200, a w następnej konkurencji Każdy z was dostał mapę ołówek i teraz musicie narysować mapę wyspy jak najdokładniej dacie radę. Kto narysuje najlepszą, ten wygrywa 1000 zł. Od czego zaczynamy? Jakoś tam zacząłem, na razie to wygląda jak wygląda. Ostry gdzie poleciał w ogóle tam na sam koniec wyspy? Ja może nie zrobię najładniej, ale najmądrzej. Są kraby, tu są krzaki, tu są palmy, tu są kokosy, tu są... Łosie, jelenie, sarny, dziki. Ta mapa przyda się do następnego odcinka, którego widzowie odblokujecie, jeżeli pod tym filmem wbijecie 100 000 łapek. Film od razu staje się publiczny, a będzie mega mocny, więc warto. Rudy, niech załączy dzisiaj Pablo Picasso! zwycięzcę tej konkurencji poznacie w następnym filmie, więc wiecie co robić. A dalej uczestnicy wzięli udział w wielu konkurencjach, takich jak rzut samolotem w dal, gdzie Julka wygrała 1000 zł.
Tak, Julka wygrała i zgarnęła tysiaka, a następna konkurencja polegała na tym, że... Kto przyniesie mi największy kokos, jaki znajdziecie w 5 minut wygrywa. Czas start! I Ostry wygrał 2000 zł. Tak jest! I najlepsze jest to, że ten kokos leżał dosłownie 3 metry od nas od razu na starcie i Justek z nim się o niego bił. Oni stoją w wodzie, a ja mam 30 sekund na ucieczkę, bo gramy w berka. Gramy o 1000 zł. Czas start! Muszę zyskać teraz na czasie, nie mogę się zmęczyć. 16. Wystartowała! Już się zmęczyłam! Julka ruszyła. Mam 2 koła ratunkowe w postaci podłoga to lawa. 2, 1 i ci da! Ja już nie mam siły. Jak coś widzowie, ja jestem mega sportowcem. Dobra, i chowamy się. Wbiegamy w busz. On na stówę wszedł na jakieś drzewo. Jak to jest możliwe, że przebiegam 200 metrów i już się zmęczyłem? Ale ich wykiwaj. Nie ma go nigdzie. Kurwa, jak on to zrobił? Ostry przeszedł blisko mnie, Julkę słyszałem gdzieś w dżungli. Zobaczmy widzowie, jestem mistrzem kamuflażu. Chyba biegnie. Biegnie szczur. I Rudy zaczął mnie gonić, ile sił w nogach, ale niestety trochę mu się nie udało. Najgorsze jest to, że Ostry jeszcze mnie nigdy nie gonił. I boję się tego, że Ostry jest w pełni sił. A on czaił się na mnie w dżungli jak jakiś przyczajony tygrys. Zachodzili mnie z 2 stron, ale ja postanowiłem, że wykorzystam jedno z 2 kół ratunkowych. Wszyscy skok do wody! Ej, chowam się w szałasie. Dobrze widzowie, to tak zostało mu tylko jedno koło. Tak spieprzał, że mu podeszwa odpadła. Nie ryzykuję, nie mam już sił, widzę. I chwilę później Rudy zobaczył, gdzie jestem. Na radę zamiast nagrody byś mi kupił dodatkowe płuca, jakoś upcham. Justek wytargował wam kwotę na początku, zgadnij ile. $50 i normalnie łokieć leci. 200, ale musisz skoczyć salto. Dobra. Nie spodziewalibyście się tego po Rudym, co? Dobra, podwoję kwotę 400. Rudy dostał ode mnie $400, co daje prawie 2000 zł, a do następnej konkurencji... Chowałem takie kaczuszki na całej wyspie. Są mniej więcej na widoku, więc powinniście je znaleźć. Każda kaczuszka to $100, ale zarobi tylko ta osoba, która zbierze i przyniesie ich najwięcej. Macie na to, moi drodzy, 10 minut. Czas start! I uczestnicy biegali po całej wyspie jak szaleni, szukając kaczek. Raz, 2, 3 kaczki. Niektórzy mieli tak mało kaczek, że postanowili robić napady na innych. Koniec czasu! Więc zaczęliśmy liczenie i okazało się, że Ostry ma... 5 kaczek, dobry wynik na start. Rudy, ile masz kaczek? 3. Ojej! Generalnie miałam jedną kaczkę w spodenkach i Rudy mi ją zarąbał. I to tylko była jedna? Tak. Justek, dawaj najpierw. 7 kaczek, moi drodzy. Jak Julka wyciągnęła wszystkie kaczki, to okazało się, że ma... 7. Więc mieli remis z Justkiem, tylko że Justek chował jeszcze 2 kaczki w kieszeni. 900 dolców za szukanie kaczek na bezludnej wyspie. To jest paradoksalne, ale proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Zaczęło się ściemniać i już niedługo czekała nas druga noc, podczas której działo się jeszcze więcej szalonych rzeczy. Ale zanim do tego przejdziemy, to zaplanowałem jeszcze jedną konkurencję. Wyścig wokół wyspy na pontonach. Każdy z uczestników wylosował swój ponton i ścigają się po prostu. Kto pierwszy dotrze do mety, która jest po drugiej stronie naszego półwyspu, 2500 zł. Na miejsca startowe, do wody zapraszam Państwa. Gotowi? Start! Poszło! Rudy jak rakieta ruszył! O Jezu, wywaliłem się, kraksa! Rudy na prowadzeniu na razie płynie sobie tak zwanym rekinem. Julka zawzięta uderzyła w rafę stopą. To jest tragedia! A ten wyścig dopiero się zaczął. 10-15 metrów zrobili. Justkowi aż uciekło generalnie siedzenie i musi się po nie cofnąć. Ostry mi dupę nagrywa! Albo palę mi robisz, Hadu. Ostry dzięki temu, że zaatakował Rudego, wyszedł na prowadzenie i obecnie jest pierwszy. Zanim Vera cały czas trzyma poziom, a Rudy został gdzieś tam z tyłu. Łeb w łeb jestem z Julką, znaczy mnie wyprzedziła. Widzowie, robimy to. Nie macie szansu, żadnej szansy na to. Ściągam się normalnie. Ej! Vera jest pierwsza! Widzowie, to jest ciężko. Mam tutaj Ostrego i Julę, ale biorę ich. Ostatnia prosto zaraz będzie. O nie! Widzę już cię! I Ostry jak zwykle zaczął oszukiwać, Ej, Ostry, ja to widzę! Czemu nogę podstawił? a Justkowi coś stało się w nogę. Ja muszę wyłonić to na plażę. No i boli fest kolano. Justek został z tyłu, Rudy na razie na przodzie wygrywa, ale Ostry jest tuż za nim i czai się do ataku. Vera trzecia, Julka czwarta, a Justek z tym siedzeniem
poddał się. Rudy rekin jako pierwszy zwycięża. 2500 złotych mokre. Muszę ci je wymienić w Polsce na złotówki jeszcze, żeby było jasne. Malediwy. Nie no, mamy tutaj plastry ogólnie. Uderzałem się w kolano na tej płytkiej wodzie, ale tutaj stopę też mam rozciętą ogólnie, nie? Puścisz go na wakacje. Jak nie palec, to palec, jak nie stopa, to łokieć, kolano. Nie mamy tu plastrów? Chyba, że chce ciachnął, co? Dlatego Ostro. wróciłem. No tak, no. A ja mówię, Krzyś nie ukończył wyścigu, zobaczył, że przegrył, to już nawet nie płynął. 18:16. 18. Dzisiaj była burza o 2:30, a co tutaj się zacznie tak wcześniej? To lepiej, żeby zaczęła się wcześniej, później nie Mi się było. wydaje, że w nocy i tak będzie. Te noce są najgorsze ogółem, wszyscy się teraz szykujemy, znosimy rzeczy, chowamy do namiotów, uszczelniamy namioty, bo wczoraj wszystko zostało zalane. Słaby pomysł na spędzanie to drugiej nocy pod rząd, ale no nie ma innego wyjścia, już nawet nie mamy jak wrócić. Spałem 3 godziny wczoraj, bo 3 w nocy obudził nas sztorm. Robi się coraz ciemniej, ogółem Rudy się nie pochwalił, ale zbudował nam osłonkę dla sprzętu. Jesteś dumny ze swojej pracy? Teraz tak, jeszcze zanim będzie burza, to na pewno jest. Rudy tu będzie spał i pilnował sprzętu, żeby się nie zalał. Mamy go przykryte pod matami, powinno nie przeciekać. Znowu jemy zupki chińskie, bo w sumie nic innego nie mamy, więc... Jakie ty masz wielkie stopy? No rzeczywiście. Myślałem, że mam małe. W wspaniałym klimacie ogniska wróciła do nas magiczna skrzynka, ale tym razem spośród wszystkich kartek, które znajdują się w środku, wybiorę tylko jedną. Ta osoba, która zostanie wybrana, stanie dwukrotność tego, co było przy losowaniu. Fajnie, Nie, to fajnie, może w końcu wygram coś. Jak myślicie? Ostry. Ja. Nie, to nie ostry, to nie ostry. Ja! To już nie. Ostry! Tak jest! Dzień dobry! Chłopie! Przejrzenie na polską ile? $500? Po tym jak dałem Ostremu prawie 2500 złotych, zrobiliśmy sobie na ognisku pianki i Ostry zrobił Julce coś takiego. Co ty zrobiłeś? Co zrobiłaś z pianką? Po tym jak zjedliśmy pianki, nastała noc i zgadnijcie, co robiliśmy w nocy. Tym razem chłopaki bawili się całkiem nieźle. Zrób mi huragan! Zrób mi huragan! Kupię ci Lambo huragan! Kaczu mi zrób pizdę! Kręci biznes! A później jak trochę przestało padać, to chłopaki... Budujemy bunkier tak naprawdę, już nie namiot, bo jest zbyt duży wiatr, żeby ten namiot to wytrzymał. Kurwa, te noce są tutaj straszne, stary. Zajebiście pokazują, że ta dnia jest idealnie, stary. To przecież jest wymarzone miejsce na wakacje. Przychodzi noc, kurwa, już nie jest tak fajnie. Znaczy, wypadałoby, kurwa, żeby pierdolną mnie, stary, piorun i... Wydaje mi się, że jesteśmy bezpieczni, jeżeli nie, no to... Nie, chłopaki nie poszli spać, bo przez resztę nocy trzymali namiot. 8:30 na bezludnej wyspie, 9 sierpnia. I to oznacza, że zostały nam 4,5 godziny challenge'u, tylko że problem był taki, że zabrakło nam jedzenia. Trzeba coś zjeść. Ja umieram z głodu, my za mało jedzenia wzięliśmy, a tutaj krabów jeść nie będziemy. Ale ja musiałem sobie w nocy zrobić mur chiński, bo kraby mnie żarły po nogach. Serio? Gryzły mnie po palcach. Czasem noc za nami, pora na ogarnięcie się z tego piachu. Idziemy do morza, popływać, wykąpać się. Czajnik jest tam, a tu są jego gacie. Dzień dobry, Ostry! I po kilku ostatnich godzinach wreszcie na horyzoncie zobaczyliśmy łódkę. I dzisiaj to by było na tyle. Pamiętajcie widzowie, jak bijecie 100 000 łapek, to od razu publikuję następny film z wyspy, a będzie mega mocny. Jak bijemy 2 miliony subów, to będzie jeszcze lepszy specjal, więc subskrybujcie kanał już teraz. Nara! Najważniejsze jest to, że nie musiałem srać na wyspie.